Bardzo chwalimy takie rozwiązania, są to rozwiązania wręcz niezbędne. Dziura po kołach bardzo hamuje samochód, on już pada i od razu... Cześć Cześć. wszystkim. Znajdujemy się na terenie powiatu augustowskiego, gdzie ostatnio miał miejsce duży pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego. Właśnie jednostki z terenu tego powiatu będą dzisiaj brały udział w szkoleniu z bezpiecznej jazdy wozami pożarniczymi w trudnym terenie. A my w tej chwili znajdujemy się właśnie w komendzie, gdzie trwa część teoretyczna tego szkolenia, a w międzyczasie my z Domikiem przejdziemy się po pojazdach uczestników, którzy biorą dzisiaj udział w tych ćwiczeniach i zobaczymy, jak są dzisiaj nasi uczestnicy przygotowani. Chodźmy. Zapraszam na relację. Jest i sprinter, takiego sprintera jeszcze nie było na naszych szkoleniach. Były craftery. Tak. Przyjrzyjmy się tutaj, jak OSP Nowinka przygotowała pojazd do jazdy w terenie. Widzimy, Krzysztof, że on jest podniesiony. Podniesiony, dokładnie. Tak, są też tutaj zainstalowane progi. Zobaczymy, co ma pod spodem, jak to wygląda. Ja mam do Ciebie, Dominiku, pytanie, jakiego przeznaczenia jest taki pojazd? Jest to samochód lekki, operacyjny. Służy taki pojazd albo do transportu tutaj strażaków, albo do transportu sprzętu. Są też takie pojazdy wykorzystywane jako pojazdy operacyjne, pojazdy na przykład dronowe podczas poszukiwań, gdzie tutaj zespół siedzi, analizuje materiał z drona. Tak. Funkcje są różne, może też pełnić funkcję kwatermistrzowską, gdzie dowozi niezbędny sprzęt właśnie wyposażenia na miejsce prowadzenia działań. Również pewnie samych strażaków, bo pewnie dużo jest jakby miejsca w takim pojeździe. Tak, zależy też od zabudowy, czy to jest zabudowa brygadowa, czy mamy z tyłu drugi rząd siedzeń, czy mamy powiedzmy tutaj wersję takiego minibusa, gdzie tych foteli jest trochę więcej. Na co, Domiku, zwróciłeś uwagę? Ja zwróciłem uwagę na płytę, na osłonę chłodnicy, osłonę silnika. Jest to dosyć masywna konstrukcja. No właśnie i o takie konstrukcje nam chodzi, aby były faktycznie w tym terenie odporne, żeby nie była to blaszka tylko dla ozdoby, która innej funkcji poza tą właśnie wspomnianą ozdobą nie spełnia. To widać, że faktycznie jest pojazd dobrze przygotowany. Jeżeli chodzi o osłonę, to też jest bardzo ważne, żeby nie uszkodzić tych wszystkich elementów wystających. Poglądamy tutaj na Mitsubishi L200. Dominik zwrócił na wyposażenie tego pojazdu szczególnie uwagę. Tak jest to szczególne wyposażenie do jazdy w terenie, wręcz niezbędne narzędzie ręczne, szpadel dla kierowcy, szpadel dla dowódcy tego pojazdu. Bardzo chwalimy takie rozwiązania, są to rozwiązania wręcz niezbędne, gdy jedzie. Proste w użyciu. Tak jest, niezbędne narzędzia, jak jedziemy w teren. Warto, aby strażacy jadąc do akcji w trudnych warunkach w takim sprzęcie zaopatrywali. Krzysztof, co mogli jeszcze dołożyć? Do takiego samochodu dobrze by było mieć jakąś taśmę, linę. Przeważnie strażacy posiadają liny stalowe. Można posiadać również szekle z blocza, a z blocza to rzadki temat. Tak jest, temat nie w straży oczywisty. Większość jednostek tych zbloczy nie ma. Na naszych szkoleniach też wspominamy, że warto tego zblocza używać. Przydałyby też się tutaj jeszcze w takim lekkim pojeździe ratowniczo-rozpoznawczym jakieś trapy, żeby wrzucili. Cieszymy się, że tutaj strażacy przyjechali ze szpadlami. Też jest to dużo, że o tym wszystkim właśnie pomyśleli.
Patrz Dominiku, Mercedes Atego, Tak. 1429. Dawno go nie widzieliśmy na naszych Dawno szkoleniach. tego nie widzieliśmy też dawno wyciągarki w skarpecie, potocznie przez nas zwanym pokrowcu na wyciągarkę, który jest bardzo fajny, szybko się go zdejmuje, dostęp do wyciągarki też jest bardzo łatwy, nie trzeba nic odwiązywać, nie trzeba nic podnosić, cała wyciągarka jest na zewnątrz, w sposób bardzo przemyślany jest ta płyta skonstruowana, gdzie operator ma dostęp do wszystkiego, widzi z góry co się dzieje, więc takie rozwiązania promujemy, popieramy Tak. i w praktyce zawsze sprawdzają się one najlepiej. Tak, tutaj mamy wyciągarkę 9-tonową i Dominiku, jak mamy w trakcie praktyki pokazanie wyciągarek, na co szczególnie zwracamy uwagę uczestnikom? No co, zwracam przede wszystkim uwagę na to, w jaki sposób jest nawinięta lina, czy jest ona nawinięta pod bęben, na bęben, czy nie jest splątana, czy zwoje liny nie opierają się o poprzeczki. To wszystko kontrolujemy, czy lina jest konserwowana, czy nie jest zardzewiała, bo też z praktyki wiemy, że strażacy z wyciągarek korzystają rzadko, a jak już korzystają, to korzystają przy działaniach ratowniczo-technicznych, przy przyciąganiu samochodów, drogi wyciągania ich z rowu, czy usuwania jakichś wiatrołomów, czy innych takich rzeczy, niekoniecznie wyciągania unieruchomionego pojazdu. Tak. Pamiętajcie, jak już korzystacie z wyciągarki, pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie, czyli o rękawicach. Rękawiczki też i trzeba pamiętać, gdzie stanąć przy tej wyciągarce, żeby nie wychodzić przed linę, nie stać na linii strzału. Warto się schować czy za drzwiami, czy wsiąść do samochodu. To o tym wszystkim też wspominamy na naszych szkoleniach. Kontynuujemy z Dominikiem oglądanie pojazdów lekkich na dzisiejszym szkoleniu. Na co zwróciłeś tutaj, Dominiku, uwagę, jak patrzymy na takiego Toyota Hilux w wersji Arctic Track? Rzuca się tutaj wytłoczenie na nadkolu wraz z naklejką informującą o wartości ciśnienia, jakie powinno być dla pojazdu załadowanego, dla pojazdu bez ładunku. Mi osobiście brakuje jeszcze informacji, do jakiej wartości możemy zredukować to ciśnienie, maksymalnej wartości, jakiej możemy zredukować to ciśnienie, żeby ten samochód mógł w tym terenie sprawnie jeździć. Jest to najtańsza rzecz, jaką możecie zrobić, aby poprawić właściwości terenowe Waszych pojazdów. Wystarczy kilka sekund, kilkanaście i już mamy poprawione zdolności terenowe. Tak jest. Później na stację zajeżdżacie, uzupełniacie sobie ciśnienie albo korzystacie z kompresora, ze sprężarki, jeżeli macie taką na samochodzie. Gdzie takie coś znaleźć, o takich rzeczach informacje? Znajdziecie wszystkie informacje o wyposażeniu offroadowym dla straży pożarnych na jednym z naszych filmów. Krzysztof link wrzuca. Zapraszam. No i tutaj, Dominiku, pojazd, którego dawno nie widzieliśmy również. Co to jest? Tak jest, Za samochód? Star 266 dawno nie było na naszych szkoleniach. Cieszymy się, że do nas przyjechał. Będziemy mogli sobie popatrzeć, jak ten samochód jeździ, ku naszej uciesze. Tak jest. Tak, polska myśl motoryzacyjna. Cieszymy się bardzo, że jest z nami, ale to nie jest jedyny pojazd trzyosiowy na dzisiejszym szkoleniu. Za chwilkę zobaczycie kolejny. Dominik, tych samochodów trochę dzisiaj przyjechało na te szkolenie. No, dzisiaj przyjechało tych samochodów wyjątkowo dużo. Chwilkę nam zajmie, zanim dojdziemy do tej kolejnej trzyośki. No idziemy, zobaczymy, patrzcie. Bo oprócz OSP również z nami szkoli się Państwowa Straż Pożarna. Tak jest, to również z nami jest dzisiaj PSP Augustów, jednostka ratowniczo-gaśnicza, więc tych samochodów jest naprawdę dużo. Jest i kolejna trzyośka. OSP Jabłońskie Tak jest, to jest po Jabłońskiej, jest to renówka. z silnikiem 420-konnym. Tak jest, no i zobaczymy. O imieniu Kostek. Tak jest, o imieniu Kostek. Podobają się te nazwy pieszczotliwie nadawane przez jednostki dla swoich pojazdów. Tak. Niczym nazwy okrętów nadawane przez kapitanów. Bardzo fajna inicjatywa, tradycja. Tak. Bardzo nam to się podoba. No i co, był Star 266, tutaj mamy, zobaczcie, stary 244. I to razy dwa. Tak, dwa stary, więc Tutaj mamy bez kangurka, tu z kangurkiem. Także tak, różne są rozwiązania, więc będzie dzisiaj i trochę sentymentalnie, i trochę nowocześnie. Przekrój pojazdów jest duży. duży.
Po części teoretycznej strażacy kolumną pojazdów udają się na część praktyczną. Tak, jest to przeważnie albo kopalnia, albo żwirownia, albo teren nadleśnictwa, teren pozrywkowy, łąki, pola. To są takie miejsca, gdzie możemy bezpiecznie potrenować bezpieczną jazdę w trudnym terenie i na terenie, na którym ci strażacy działają. Będzie to w tym przypadku powiat augustowski. Dominiku, zwróciłeś na uwagę tutaj szczególną na pojazd Star 244. A co dokładnie tu Cię się zwróciło? Oczywiście z racji tego, że prowadzimy szkolenia z bezpiecznej jazdy w trudnym terenie, zwracamy uwagę na kąty, natarcia, zejścia rampowy. Tutaj kąt zejścia jest ograniczony przez koło zapasowe, które jest podwieszone pod ramę pojazdu. Na takim kole pojazd może, mówiąc kolokwialnie, się powiesić, ale to nie jest tylko jedyny pojazd, który w ten sposób ma zamontowane koło zapasowe. Jest także Mercedesa tego. jest i Mercedesa tego, tak. Jest też tutaj i kolejny pojazd z kołem. Z jednej strony faktycznie rozumiem takie rozwiązanie, bo to jest szybkość, łatwy dostęp do tego koła. Nie trzeba go z dachu zdejmować, nie zabiera miejsca, nie obciąża pojazdu, ale do jazdy w terenie jest to element niewskazany, wręcz przeszkadzający. No cóż, jesteśmy po teorii, jedziemy na praktykę. Jednostki opuszczają teren komendy powiatowej, formujemy kolumnę i ruszamy na kopalnię. Tak właśnie wygląda wyjazd w teren. Ruszamy zwartą kolumną. Tak jest, teren jest obiecujący. Ze względu na ograniczony obszar apelujemy, aby zachowywać odległość, zwracać uwagę na kolegów, żeby nie doszło do kolizji. Nie jeździmy w terenie też szybko, bo to nie o to chodzi. Jeździmy rozsądnie, wolno, obserwujemy, co się dzieje z pojazdem, co się dzieje z terenem, gdzieś tam są jakieś kamienie większe. To też prośba, żeby nie siedziała załoga w samochodzie, tylko niech siedzi kierowca, ewentualnie dowódca, a reszta niech patrzy ten pojazd, obserwuje, co się dzieje. Jesteśmy już po odprawie, właśnie pierwsze jednostki udały się na pole ćwiczeń, także obserwujcie, w jaki sposób tutaj uczestnicy ze swoimi pojazdami sobie będą radzili w terenie. Samochody pierwsze pokonują przeszkodę, jak widzicie przede mną podjazd. Jakim celem jest szkolenie takiego podjazdu? Podjazd to jest jeden z podstawowych elementów jazdy terenowej. To każdy teren składa się, który nie jest całkowicie płaski, składa się albo ze wzniesienia, albo do góry, albo na dół. Jest to całkowita podstawa jazdy, no i wyczucie sprzęgła, dobór odpowiedniego biegu, żeby auto płynnie jechało, na tym podjaździe się nie zatrzymało, silnik się nie zadusił, no to jest jakby podstawa jazdy terenowej.
Hilux Arctic Tracka, 35-calowe gumienie. Samochód zdecydowanie teren, który sobie dzielnie radzi, ale są również jednostki, jak widać, zorganizowanie to jest najważniejsza rzecz również naszych ćwiczeń, bo jest tutaj w miarę ciasno, ale nie znaczy, że każdy z uczestników nie ma miejsca do treningu. Widzicie, za mną już Mercedes próbuje tutaj wyciąganie i Start 266 będzie wyciągał Mercedesa. Podejdziemy zobaczyć, co tam się stało. Start 266, jak widać, już pierwsza akcja wyciągania. Idziemy popytać i obejrzeć sytuację, która nas tutaj panuje. OSP Jaziewo posiada Stara w swojej jednostce. I jaki problem tutaj No wystąpił? jest za mały hak, no, tu jest za duży, a tu jest za mały, tak? Nie ma niestety no, kompatybilności między tymi, bo tu jest samochód lekki, tu jest samochód średni. Jakby no elementy haków różnią się wielkością. Trzeba mieć niestety, Jaka jest na to rada? no trzeba jakiś pośredni element zaraz zastosujemy, bo teraz od razu jak jesteśmy, to pokażę, co to jest było. Tak, bo często jest taki patent, że ludzie chcą zrobić tak, a teraz w momencie jak się siła, to ona nam tu pognie kauszę, a jeżeli byłaby to lina stalowa, ona złamie ten aluminiowy zacisk i wtedy ta lina po prostu ulegnie zniszczeniu. Takiego patentu niestety stosować nie wolno. Tutaj weszła opcja z szeklą. Także strażacy zaraz będą się wyciągać. Uwagę, zapinamy linę do szekli za pomocą haka. I mamy prawidłowo zmontowane. Zwróćcie uwagę, że nic się nie wygina, lina jest prosto Tak. ustawiona. Dobra, uciekamy. Od Teraz liny. w jaki sposób Mercedes będzie samodzielnie wychodził z przeszkody. Krótki komentarz. Brakowało bardzo niewiele, żeby Mercedes sam wyjechał i musiał się podpiąć do drugiego pojazdu, żeby wydostać się z opresji. Także to jest przykład tego, że warto zwrócić uwagę, w jakim kierunku, jakie możliwości mają pojazdy swoje, waszych jednostek, abyście w przypadku bycia samemu, jak nie macie wyciągarki, żebyście mieli chociaż wyposażenie typu szpadla, gdzie możecie próbować wychodzić z własnych opresji. Wspominaliśmy na parkingu o Mercedesie OSP nowinka. Osobiście jestem w szoku, jak ten samochód jeździ. Jest to ich pierwszy wyjazd w teren. Samochód nówka sztuka, niedawno odebrany od producenta. Mimo braku opon terenowych na szosowych daje sobie świetnie radę. Tu uczestnicy widać usuwają zagrożenie w postaci kamieni, żeby móc podjechać. To jest dobra nauka, dobra decyzja, mądra, żeby uniknąć wszelkiego zagrożenia i uszkodzenia pojazdu. Na rozbujanego i samochód poszedł, że są różne sposoby, żeby wyjść z opresji.
Idziemy zobaczyć kolejne przeszkody. Sprawdzamy, jak uczestnicy sobie radzą. Także widać tutaj po kolei pojazdy oczekują. Tutaj pilot Mana powiedział, że przed chwilą się jednostka OSP Lipsk zakopała, ale się odkopali, także jadą dalej. Kolejny do mnie przykład tego wyciągarka z tyłu. Tak jest. Z tyłu, ale też jest ładnie schowane. Ale lampy są na kącie zejścia. No tak, lampy są w paskudnym miejscu. Do strącenia. Zwróćcie uwagę, Mercedes Sprinter OSP nowinka, jak dzielnie sobie radzi w terenie. Tutaj mamy pomysł na kolejną przeszkodę dla No dla pick-upów, dla lekkich samochodów. Z drugiej strony podjazd, tu trochę podkopać i można tędy przyjechać. jechać. Takie typowo zbliżone do przeszkód rajdowych czy takich. Przeprawowy. Tak, dokładnie. Tak. Jak na przykład, nie wiem, jest rozlana droga, a trzeba przejechać na drugą stronę. No to takie coś, to możemy bardzo szybko, woda wymywa takie elementy, rzeka jest brzegi są zdewastowane i jest taka możliwość, że trzeba będzie pokonywać takie skarpy. O, wyjedzie. Trochę. Tu mamy przykład wykrzyżu, próby pokonania przeszkody. Zwróćcie uwagę, owo wisi. Nie ma szkolenia, tym się pojazd nie zakopał. Jest to nieodzowny wręcz element jazdy w terenie. Są to pojazdy ciężkie, powyżej 16 ton, więc to jest nieuniknione. W tej chwili pokazujemy w jaki sposób technicznie i bezpiecznie należy takie unieruchomione pojazdy wyciągać. Jesteśmy na 41. Rozmawiaj. Podczas wyciągania pojazdu jest bardzo ważne, aby kierowca pojazdu wyciąganego i kierowca, który wyciąga pojazd, mieli ze sobą komunikację. Należy zrobić to w ten sposób, aby delikatnie naprężyć linę, w tym przypadku pas. Wtedy drugi kierowca, jak jest już naprężona lina, delikatnie pomaga kołami. I tak właśnie wygląda wyciąganie pojazdów ciężarowych. Wyciągamy w sposób statyczny, a nie dynamiczny. Bardzo ładnie tutaj zostało to przedstawione w wykonaniu strażaków. W tym przypadku OSP Kolnica, pokonując przeszkodę, nie włączyła reduktora. Tutaj skrzynia automatyczna, mówiąc kolokwialnie, zgłupiała po wprowadzeniu ustawień do komputera, przełączeniu na reduktor. Pojazd zaczął się poruszać
jednak okazała się przeszkoda zbyt już trudna do pokonania. Jestem przekonany, że jakby szybciej załączyli ten reduktor, to by spokojnie z tej przeszkody wyjechali i by ją pokonali od samego początku. Nie, no, dobrze wam idzie. Więc samochód daje radę. Na załączonym obrazku widzimy przygotowanie przeszkody do pokonania. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, bardzo dobre zachowanie. Jeżeli mamy taką możliwość, mamy czym, warto jest przeszkodę trochę zniwelować, aby jej pokonanie było łatwiejsze. To jest pokazanie, do czego służy narzędzie, najprostsze narzędzie offroadowe szpadel. Niektórzy twierdzą, że szpadel jest niepotrzebny. No, my twierdzimy, że jest zupełnie inaczej. Nie bez przyczyny od samego początku powstania pojazdów terenowych szpadel był nieodzownym elementem ich wyposażenia. Przed ćwiczeniami nie było opadów deszczu, nie ma błota, ale od czego jest straż pożarna. Każdy z pojazdów biorących udział w szkoleniu jeździ z wodą, jeździ nabojowo. W tym momencie zrzucamy wodę, jednocześnie tworząc błoto. Mitsubishi L200 pokazał, że jest faktycznie pojazdem terenowym. Pojazd bardzo sprawnie porusza się w terenie. Pokazują też to nasze ćwiczenia podczas szkolenia policji. Policjanci poruszają też się tymi pojazdami i naprawdę pojazd bardzo dzielny terenowo. Tu trzeba powoli, żeby nie składać zawieszenia, żeby nie ryć przodem. O, widzicie, patrz. Ten zjeżdża bardzo wolno. Bardzo dobrze, bo nie ryjecie. A musi wolniej jechać. Bardzo wolno, bardzo wolno. A już lepiej, ale już lepiej, bo zobacz, już coraz mniej szoruje tym przodem. Już lepiej. Coś ciekawszego trzeba. Pod górkę. Ubija sobie drogę, przebija się po prostu. Za każdym razem zwróć uwagę, że on dalej jednak. Za wolno trochę. Teraz za wolno, ale poprzednio było dużo lepiej i metr dalej był. Trzeba z troszeczkę pełzającym tempem, nie? A tak, ale jest za duży kąt i Zaraz wsiądzie. raczej nie. Ta większa trochę prędkość była lepsza. Tyle plus, że samochód, ten wóz strażacki tutaj ma, Tu by się łopatowanie przydało. żeby wyrównać linię. Tam wsiąść. No idzie za każdym razem coraz dalej. Wiele brakuje, prawda? No, to wiesz, dopiero jak koła będą przednie tam, na manualu, bo to on tu pogubi, to się pogubi się. No, teraz Nawet osobiście tam do tyłu trochę, Tak. tak. Jest takiego... Eee!
mieli temu. A coś w przód nie ciągnie albo... Do tyłu tylko daj. O! Poznają Uczestnicy swoje pojazdy. poznają wszystkie patenty, jakie są w samochodzie. Dokładnie. Tutaj TGM 18320 koni mechanicznych, No tak. także jeden z mocniejszych motorów MANa. Dal do tyłu, to już teraz do tyłu. Niech sobie ubije to jeszcze raz. To co takie są stopnie, to te stopnie wyhamowują bardzo mocno samochód, żeby nie było dziur po kołach. Dziura po kołach bardzo hamuje samochód, on nie wpada i od razu traci moc. No dobra, patrzymy, jest próba. To miękkie miejsce. Tam już się miękko zrobiło i... To prawo, lewo kierownicą. Małe to tu sobie jeżdżą jak chcą, tak? Tak, chcę zjechać już. On ma wodę? Ma. Tam się wypuścił trochę. Aha, ale... Dobra, ale on i bez wody waży tyle, co waży. A patrzcie, co się dzieje z ziemią. O. Założył ślad. No tak, a tego, no zobaczymy, a tego jest sprytne. Ma pójdzie. Za mocno skręci. Stało? O, Rozpędka. tak, ale no wiesz, to siła. Nie ma siły samochód. Jakie jest alternatywa? Nie no, to tylko próbować, a jak nie, no to wyciąganie. No. Za mocy nie dołożymy. A za mocno. To tak na wprost, tak na tą choinkę. Tak mu będzie trudno ruszyć. Co, ciągać? Z tego ucha paskudnego. Nie ma innego. No jeszcze wąż założymy. Kierowca podjął próby pokonania górki. Nie udało się. W tej chwili zrobiliśmy wyciągarkę na zbloczu, wodę zrzucamy. No i podejmujemy próbę wciągnięcia pojazdu przy pomocy wyciągarki. Jaki w Dominiku wniosek tutaj z tej sytuacji? Taki wniosek, że po raz kolejny należy używać reduktora. Nie podejmujemy prób wyjechania z przeszkody, jeżeli nie jesteśmy pozapinani wszystkim, czym możemy. Tak powinno być od początku. Dokładnie. A ilość łopat była w ruchu. Kolejny Tak. przykład szpadla, że szpadel. Przydaje. Mamy Kara 266 w akcji. Samochód, który jedzie. Wiesz, on do tego jest. On ma środek ciężkości nisko. Wiesz, on ma inny rozkład masy, bo ma tyle kół, wiesz, to jest każde koło, wiesz, na... No i pojedyncze koło. Rozpęd. On nie dzwoni. On nie dzwoni, zobacz jak on idzie. On idzie jak czołg. Patrzcie, o, Tomek,
Powoli kończą się szkolenie praktyczne. Dominiku, jakieś wnioski? Wnioski, pamiętajcie, jak wjeżdżamy w teren, włączamy wszystko co się da, pamiętamy o reduktorze, pamiętamy o wyłączaniu kontroli trakcji. I tyle, tak? Tak. I tyle to takie najważniejsze dzisiejsze podsumowanie. Tak. No i powoli do przodu. Tak, nie bać się terenu, próbować, ale rozwagą i ze wszystkimi sposobami takimi prawidłowymi. Tak jest, nie szarpiemy, jeżeli chodzi o holowanie, wszystko na spokojnie, damy radę. Dołączył w przód. Celowa robota. Zapraszam ponownie. Więc drodzy Państwo, no dobił końca, może nie dzień, ale dzisiejsze przedsięwzięcie, za co bardzo dziękujemy tutaj za fachowe instrukcje, za wskazówki cenne. Mam nadzieję, że jakieś elementy, jakieś tam doświadczenie, spostrzeżenia tego dzisiejszego naszego szkolenia zostaną wyciągnięte. Każdy, myślę, kto mógł, to mógł to wykorzystać w pełnej okazałości. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za Wasz wkład tutaj, za przekazaną wiedzę. Szkolenie dobiega końca, ćwiczenia ze strażą tutaj już się kończą. Dominiku, jakieś wnioski? Jakie wnioski? Na pewno takie, jak wjeżdżacie w teren, zapinajcie wszystko co się da, wyłączajcie kontrolę trakcji. Jeżeli się wyciągacie, róbcie to w sposób statyczny, a nie dynamiczny. Z mojej strony to wszystko. Możemy się rozejść. Dziękujemy Tak Wam jest. bardzo. Do zobaczenia. Jeśli spodobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Dzięki temu nie przegapisz kolejnej relacji z wydarzenia. Do zobaczenia!